Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. W tym odcinku zapraszam Was na wyprawę w szczegóły meszta-sztika. Będzie trochę pojęć z cyfrowych pakietów LoRy, czyli wytłumaczę spreading factor, pojęcie coding rate, znalezienie częstotliwości radiowej używanych kanałów, próba odpowiedzi na pytanie co lepsze, long fast czy medium fast oraz dla dociekliwych odpowiem troszkę więcej o kanałach radiowych meszta-sztiku, ich szerokości i czasu transmisji. Dla znudzonych technicznymi ciekawostkami będą z kolei ładne widoczki z Tatr. No to czołóweczka i lecimy z tematem. Więc naszą techniczną opowieść zaczniemy od kanału radiowego Long Fast. Dlatego, że jest to kanał ustawiony domyślnie podczas pierwszej konfiguracji urządzenia, no i niektórzy po prostu na nim zostają do końca. Kanał o dziwo nie znajduje się na reklamowanej u sprzedawców urządzeń częstotliwości 868 MHz, lecz ponad 1,5 MHz dalej. Czyli dokładnie jego środek wypada na 869,525 MHz, a cały kanał Long Fast zajmuje 250 kHz, znaczy się szeroki jest. Tak dla porównania 20 razy szerszy od modulacji głosowej Narrow FM, używanej przez krótkofalowców na przemiennikach. Twórcy meszta-sztika do konfiguracji Long Fast wybrali parametr Spreading Factor 11 i Coding Rate 4/5. To one z połączeniem kanału radiowego o szerokości 250 kHz dało nam prędkość transmisji 1,7 kB na sekundę, co przekłada się na czas transmisji 10-znakowej wiadomości równej 248 tysięcznych sekundy. Ale już wysłanie wiadomości zawierającej 200 znaków zajmie nam około 2 sekund, bo 1,97 sekundy. Te cyfry sobie zapamiętajcie. Wrócimy do nich po omówieniu meszta-sztikowego kanału Short Turbo. Kanał Medium Fast ku zdumieniu pracuje na tej samej częstotliwości co Long Fast z tą samą szerokością kanału równą 250 kHz. Twórcy meszta-sztika w jego konfiguracji za to użyli mniejszego parametru Spreading Factor wynoszącego 9, lecz Coding Rate 4/5 pozostało bez zmian. Taka konfiguracja daje nam ponad 3 razy szybszy transfer od poprzedniego kanału, wynoszący 3,52 kB na sekundę, co przekłada się na czas wysłania 10-znakowej wiadomości wynoszącej 0,72 sekundy i 625 sekund dla 200-znakowej wiadomości. Ku kolejnemu zdumieniu kanał Short Fast w konfiguracji różni się tylko parametrem Spreading Factor wynoszącym 7. I tak jak u poprzedników częstotliwość kanału pozostała na 269,525 MHz z tą samą szerokością wynoszącą 250 kHz, Coding Rate również bez zmian 4/5 i ta tylko zmiana Spreading Factor dała nam aż 10-krotny wzrost transmisji w porównaniu do kanału domyślnego Long Fast, bo wynoszący już 10,94 kB na sekundę i ponad 10-krotnie zmniejszony czas transmisji w porównaniu do pierwszej konfiguracji Long Fast, bo 21 sekundy dla 10-znakowej wiadomości i 215 sekundy dla 200-znakowej wiadomości. Short Turbo to obecnie najszybszy kanał w meszta-sztiku, osiągający prędkość 20,88 kB na sekundę. Może się pochwalić czasem wysłania 10-znakowej wiadomości w czasie 1/10 sekundy, a 200-znakowej wiadomości w czasie 108 tysięcznych sekundy. Można również spytać, jak uzyskano tak świetne wyniki, skoro Spreading Factor wynosi tyle samo co u poprzednika w Short Fast, czyli 7. Coding Rate również nieruszany, 4/5. Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Poszerzono szerokość kanału dwukrotnie,
bo ile w long, medium i short fast mieliśmy 250 kHz, tutaj jest aż 500 kHz, czyli pół MHz. To bardzo dużo. Problem jest tylko taki, że tego kanału nie znajdziecie na paśmie 868 MHz. Jest dostępny tylko w opcji 433 MHz, a kolejne jego środkowe częstotliwości wynoszą 433,25 MHz dla pierwszego slotu i 433,75 MHz dla slotu drugiego, czyli łącznie rozpychamy się tam z myszczasztikiem na częstotliwości o szerokości 1 MHz. Sporo, prawda? I to wszystko bez egzaminu krótkofalarskiego i pozwolenia radiowego. No i tutaj chciałbym porównać dwie opcje pas, które każdy obywatel w Unii Europejskiej może wykorzystać w myszczasztiku. 433 MHz i 868 MHz. Na paśmie 433 MHz mamy do dyspozycji 10 dB mocy ERP, czyli efektywnej mocy wypromieniowania. Z kolei na moim ulubionym paśmie 868 MHz jest 27 dB efektywnej mocy wypromieniowania. 10 dB mocy kontra 20 dB mocy może na rzut oka nie robić zbytnio różnicy. Ale jeśli zamienimy sobie je na waty, to na paśmie 433 MHz możemy wypromieniować moc o wartości 1,1 W ERP, a na paśmie 868 MHz możemy wypromieniować moc o wartości 0,5 W ERP, czyli bardzo podobnie do PMR-ek używanych ogólnie na pasmach cywilnych. Z tą różnicą, że tam mamy modulację analogową FM, tutaj cyfrową CSS, która może przebić się tam, gdzie modulacja FM już będzie nieczytelna. Morał: na paśmie 868 MHz można Wam nadawać z 50 razy większą mocą ERP. I może dlatego te pasmo odnosi znacznie większe sukcesy w implementacji myszczasztika w miastach europejskich. Pasmo 433 MHz, pomimo ograniczeń do 1,1 W ERP, też ma te wszystkie kanały w myszczasztiku. Long, medium, short, fast i slow. Ale jakoś, no nie wiem, bardziej bym się skłaniał, by pasmo 433 MHz ograniczyć do komunikacji w obrębie inteligentnego domu. Super by tu się nadawała poprzednia konfiguracja Short Turbo. Lub nawet w całości oddał te pasmo krótkofalowcom, bo oni mogą je wykorzystać w znacznie większych mocach. No bo umieją. No i na przykład wiedzą, co to jest antena izotropowa i o wiele więcej. W myszczasztiku można żyć w błogiej niewiedzy radiowej. Dlatego proponuję nie oglądać do końca tego odcinka, bo będzie wyjaśnione jeszcze trochę pojęć. Dobrze, by tak kolorowo do końca nie było i zanim wszyscy w Europie zaczną nadawać myszczasztiku na dozwolonym mocą o wartości 0,5 W ERP i zajmą całe przeznaczone dla nas pasmo, czego efektem będzie zajętość całego łącza i zero komunikacji, ktoś mądry wymyślił, by każde urządzenie na paśmie 868 MHz nadającym z tą wyższą mocą nie przekraczała 10% czasu radiowego. Czyli stosując się do tych zaleceń, zamiast jednej gaduły na paśmie, możemy mieć w okolicy już 10 użytkowników myszczasztika przestrzegających zasady użycia 10% pasma radiowego. No ale czy te 10% to mało? Bo w każdej godzinie możemy nadawać w sumie tylko przez 6 minut. Czyli z zapamiętanych danych na kanale Longfast wyślemy około 1410 znakowych wiadomości lub 128 200-znakowych wiadomości. Dla mnie to aż za dużo. Oczywiście zakładam, że wiadomość dotrze do kogoś i myszczasztik nie będzie jej wysyłał ponownie. Problem robi się troszkę większy, gdy moje urządzenie ma dość strategiczną pozycję i pełni rolę węzła łączności, po prostu przekazując wiadomości dalej. I tutaj już kilkadziesiąt dość mało rozmownych osób może przekroczyć 10% użycia pasma radiowego i węzeł myszczasztika zmuszony jest czekać na następną godzinę z nowym przydziałem czasu transmisji. Żeby temu zapobiec, niektóre sieci w Polsce przeszły z long fast na medium fast, gdzie czas wysłania wiadomości jest ponad 3 razy krótszy. A co za tym idzie, możemy potroić ilość osób korzystających z węzła, który nam się poprzednio zatykał. I z kilkadziesięciu mało rozmownych osób zrobi nam już się ponad 100, która może spokojnie się komunikować przez ów strategiczny węzeł. Więc odpowiadając na zadane pytanie z początku filmu, co jest lepsze, long fast czy medium fast? Ja osobiście odpowiedziałbym short fast. Jeśli tylko urządzenia się widzą na ustawieniu short fast, zacząłbym właśnie budowę sieci od short fast. Nie widzą, sprawdził medium fast, dalej za mało, szedł w górę, czyli poniekąd podwyższając spreading factor. Lub rozważył dodanie punktu pośredniego z myszczasztikiem między nimi. Jeśli na long fast wyślemy 128 200-znakowych wiadomości, nie łamiąc 10% czasu transmisji, to w short fast 200 znakowych wiadomości możemy nadać lub przekazać aż 1600.
co w miejskich warunkach lub na imprezach masowych może szybko się odwdzięczyć, bo samo przyłączenie miastowej sieci z long fast na medium fast nie jest małym logistycznym wyczynem, również mentalnym użytkowników. No ale oczywiście pod warunkiem, że Meshtastic dalej tak będzie rósł i utrzyma się przyrost nowych użytkowników. Kto wie, co przyniesie nowy rok. Zanim omówię pojęcie Spreading Factor i Coding Rate, dla pewności materiału opowiem jeszcze o 5 konfiguracjach kanałów radiowych w Meshtasticu. Liczę, że zainspirują Was do eksperymentów. Short Slow wraca do tradycji z początku filmu. Tutaj środek częstotliwości wynosi 869,525 MHz, a szerokość tego kanału to 250 kHz. Spreading Factor 8, Coding Rate ciągle nieruszany 4/5. Wynik dla Short Slow to 6,25 kB na sekundę, 41 tysięcznych sekundy dla 10-znakowej wiadomości i 364 setne sekundy dla 200-znakowej wiadomości. Medium Slow. Częstotliwość i szerokość kanału bez zmian. Coding Rate utrzymuje się na 4/5. Spreading Factor za to 10. Jego wyniki trzykrotnie gorsze, bo prędkość transmisji 1,95 kB na sekundę i ponad 3 razy dłuższe czasy nadawania wiadomości, bo 144 tysięczne sekundy dla 10-znakowej wiadomości i 1,11 sekundy dla 200-znakowej wiadomości. Long Moderate. Tutaj zacznie się zabawa. To, że Spreading Factor ulegnie zmianie, pewnie się spodziewaliście. I tutaj wynosi 11. Pierwszy raz w konfiguracji radiowej Meshtastica mamy zmianę Coding Rate i w tej konfiguracji wynosi 4/8. Na końcu filmu wytłumaczę, co to jest. Jeszcze podtrzymam Was w niepewności. Wyniki dla Long Moderate to 34 kB na sekundę, prawie 0,6 sekundy trwa tu wysłanie 10-znakowej wiadomości i aż 6,10 sekundy dla 200-znakowej wiadomości. Kanał może pochwalić się 2 slotami, czyli pierwszy na częstotliwości środkowej 869 i 4625 tysięcznych MHz oraz slot drugi na częstotliwości 869 i 5875 tysięcznych MHz. Mam nadzieję, że się znajdziecie na częstotliwości przy takim wyborze. 2 sloty uzyskano dzieląc wykorzystywane pasmo szerokości 250 kHz na 2. I tutaj szerokość pasma według szybkiej matematyki wychodzi na 125 kHz. Long Slow. Tu podobnie co Long Moderate, szerokość kanału 125 kHz pozwala nam tutaj umieścić 2 sloty. Pierwsza częstotliwość 869,4625 MHz i druga 869,5875 MHz. Coding Rate również tutaj bardziej wyszukany, tak jak w Long Moderate. 4/8. Prędkość to istna tragedia. 18,1 kilobitów na sekundę, 1,19 sekundy dla wysłania 10-znakowej wiadomości i ponad 11 sekund dla 200-znakowej wiadomości. Ilość gadu na kanale diametralnie nam spada. Ale żeby tego nie było za mało, jest jeszcze mistrz Very Long Slow. Maksymalny Spreading Factor 12, maksymalny Coding Rate 4/8 i ekstremalne czasy, ale 2 razy krótsze niż czas połowicznego rozpadu naszego pierwiastka narodowego, czyli polonu. Zależy co dla kogo jest długo. I dla 200-znakowej wiadomości będzie to 22,3 sekundy. Tak z boku powiem, że jeśli użylibyśmy Coding Rate 4/5, to czas by wynosił zaledwie 14,43 sekundy. Ale w tym przypadku Coding Rate jest zasadny, bo ten kanał nie ma na celu bicia rekordów ilości gadu, lecz rekordu przebitej odległości. Więc jeśli chcecie pobijać rekordy w połączeniach w Meshtasticu, delikatnie sugeruję użyć właśnie tego kanału. Tutaj pasmo dla jednego kanału jest wąskie, bo tylko 62,5 kHz. Bardzo wąskie. Tylko 5 ekip mogłoby pracować na modulacji głosowej FM, nie zagłuszając siebie. Tutaj w Meshtasticu tych 25,5 kHz kanałów czy tam slotów jest aż 4 i darujcie mi ich odczytywanie. Tak czy siak będziecie robić testy czy tam bić rekordy w tych wieloslotowych kanałach, upewnijcie się, iż wasze urządzenia są skonfigurowane na tą samą częstotliwość. Wiadomo, 3 kropeczki, ustawienia urządzenia, opcje LoRa.
Ja tu nie mam very long slow. Albo to wina softu, albo moje białe ustrojstwo sobie z nim nie radzi. Więc dajmy na to long slow z 2 slotami. Tutaj niżej możemy wskazać częstotliwość, na której urządzenie ma pracować. Ja testy prowadzić będę na slocie drugim. No to wpisuję 869,5875 MHz. No i jesteśmy na kanale Long Slow. Sprawdźmy wzrokowo, jak długo wysyła się 200-znakowa wiadomość. Tu na dole mam takie urządzonko, m.in. do podglądu pasma radiowego. No to zaczęło nadawać. Leci. Ciągle wysyła. Wiadomość dalej jest wysyłana. Troszkę czekamy. O proszę, i transmisja została zakończona. Trochę trwa wysłanie tej 200-znakowej wiadomości, nie sądzicie? Ale że wiadomość do nikogo nie dotarła, nasze białe ustrojstwo nie dostało ACK, to całą wirtuozerię nadawania zacznie ponownie. O, tu zaczynamy. Jak muzyczka ucichnie, to kończymy. Dobrze. A skoro możemy potestować na żywym organizmie, to sobie zobaczmy teraz long fast. Również zadanie będzie skomplikowane, czyli nasz cel wysłać radiowo 200-znakową wiadomość. Tutaj przy niższym spreading factor i coder rate czas transmisji wygląda jak gruba kreseczka. Nawet szkoda podkładać muzykę. I proszę, druga próba wysłania tej 200-znakowej wiadomości. Widać, wiadomość znowu do nikogo nie dotarła. Zaraz będzie trzecia próba wysłania wiadomości przez meszcza sztika i w przypadku braku ACK od kogoś na wiadomości w aplikacji pokaże nam się przekreślona chmureczka. I tak wysłanie jednej wiadomości może potroić nam czas antenowy. W medium fast, według informacji z tego filmu, wysłanie tej 200-znakowej wiadomości powinno zająć troszkę szybciej. O, tu taka cieniutka kreseczka. Zaraz białe ustrojstwo wyśle kolejną, gdyż ciągle nie otrzymało od nikogo ACK. Mało radiowego na meszczasztiku short fast ciężko mi już podejrzeć, bo skanowanie częstotliwości zajmuje temu urządzeniu dłużej niż sama 200-znakowa wiadomość. I tak troszkę ponaginałem ustawienia, byście mogli sobie wzrokowo porównać czasy transmisji. Teraz warto wyjaśnić pojęcia używane przy opisie konfiguracji kanałów meszczasztika. Na początek spreading factor. I jeśli wiemy, że meszczasztik używa modulacji cyfrowej CSS, w sumie nadaje takimi ukośnymi kreseczkami, to spreading factor określa, jak długo ta kreseczka ma trwać. I tak, spreading factor 7 trwa 1 jednostkę czasu, spreading factor 8 trwa 2 jednostki czasu, spreading factor 9 4 jednostki czasu, spreading factor 10 8 jednostek czasu, spreading factor 11 16 jednostek czasu, spreading factor 12 32 jednostki czasu. Ile wynosi jednostka czasu? Wzór wynosi 2 do potęgi spreading factor podzielić przez szerokość pasma. I tak dla long fast mamy 2 do potęgi 11 podzielić przez 250 000, czyli 8000 sekundy. Dla medium fast 2 do potęgi 9 podzielić przez szerokość kanału, czyli 250 000. Wychodzi 2000 sekundy. No to logicznie wychodzi, że nie ma sensu używać większych numerów spreading factor, skoro wydłużają czas antenowy, zmniejszają szybkość transmisji. No nie do końca. Nieraz się mówi do kogoś długo i wyraźnie, by usłyszał, co chcemy mu przekazać. I tak jest na większych odległościach. Sygnał jest słabszy, mamy większe zakłócenia, nieraz od innych, a nieraz i sama fala radiowa potrafi się załamać na przeszkodzie, nałożyć się na siebie i dotrzeć w nieco zmienionej postaci. I po to właśnie jest dłuższy czas nadawania symbolu, czyli nadawać długo i wyraźnie. Ten dłuższy czas nadawania w pakiecie LoRa bardzo ładnie zamknięty jest w pojęcie spreading factor. Czyli mamy słaby sygnał, duże interferencje, dobieramy kanał meszczasztika o wyższym SF-ie. Wcale niekoniecznie musi to być związane z większym dystansem, ale nazwy kanałów meszczasztika, przyznajcie, są bardzo trafnie ponazywane. No, ocencie sami, mając już tą wiedzę. No i na końcówkę zostaje nam coder rate.
Myszca sztiku widzieliśmy tylko 4/5 i 4/8 dla kanałów na dłuższe odległości. Sprawdźcie sobie tam spreading factor jak wyglądał. Ale Coderate specyfikacji LoRy mamy dokładnie 4 sztuki. Pierwszy to 4/5, drugi to 4/6, trzeci 4/7 i czwarty 4/8. I pierwszy 4/5 możemy traktować jako 5 części, gdzie 4 części to dane, a pozostała jedna część to bit korekcji błędów tych danych. I analogicznie ostatni Coderate 4/8 również podzielimy sobie na 8 części. 4 części to dane, a pozostałość to bity korekcji tych danych. W tym ostatnim większa ilość bitów korekcji błędów ma zastosowanie w środowiskach narażonych na duże interferencje. I o dziwo Coderate 4/8 trzyma się kurczowo kanałów myszca sztika o dużym spreading factor 11 i 12. Wyjątkiem jest tu konfiguracja kanału Long Fast, gdzie jak nazwa mówi nacisk jest na szybkość na tych dalszych odległościach. Choć mam nadzieję, że po tym odcinku wiecie, że są szybsze kanały. A nawet dowiedzieliście się troszkę więcej niż potrzebowaliście. Trudno, takie życie. Ja ze swojej strony gratuluję dotrwania do końca troszkę bardziej technicznego odcinka. Jak zwykle dziękuję za lajki i komentarze pod filmem, za udostępnianie filmu po znajomych i do usłyszenia na pasmach.